Załóżmy, że chcecie sobie kupić sportowe auto, na przykład hot hatcha, ale wasza żona mówi, nie, ja bym chciała crossovera. Problem polega na tym, że macie tylko jedno miejsce parkingowe albo tylko jeden garaż, więc możecie kupić tylko jeden samochód. Co robicie? Zaczynacie rozglądać się za sportowym crossoverem. Problem polega na tym, że te samochody nie należą do tanich, bo możecie sobie, nie wiem, skonfigurować BMW X3M na przykład i zapłacić za nie 400 000 złotych, albo nawet coś mniejszego, na przykład Mini, Countrymana, John Cooper Works, który ma 306 koni, tylko też wybulicie na niego, jak go doposażycie, jakieś 250 koła. Ale jest jedno, jedyne rozwiązanie, które pogodzi wszystkie strony i pozwoli Wam zaoszczędzić trochę kasy. To rozwiązanie nazywa się Lambo Urus. A tak naprawdę Volkswagen T-Roc z literką R na końcu. I w ten oto sposób żonie dajecie crossovera, a sami stajecie się właścicielem małego zapierdalacza. Nie bójmy się tego słowa, bo tego typu samochody dokładnie tak należy nazywać. To, co czyni go wyjątkowym w tym segmencie, czyli takich marek mainstreamowych z mocnymi silnikami, to jest oczywiście to, co kryje się tutaj pod maską, czyli 2-litrówka, 4-cylindrowa, wyciągnięta wprost z Golfa R o mocy 300 koni mechanicznych i momencie równym 400 Nm. Setkę ten samochód robi w 4,9 sekundy i obecnie na rynku nie kupicie niczego, co przyspiesza do setki poniżej 5 sekund, które będzie kosztowało 170 000 złotych. Wyjściowo 186, dostajecie rabat 16 koła, zostajecie właścicielem naprawdę szybkiego samochodu za 170 000. W standardzie jest patyk i w standardzie jest niepomalowana od spodu maska silnika, czyli to, co na przykład w Golfie 8 generacji. Za te 170 000 macie tutaj oczywiście również napęd na 4 koła, tak jak w Golfie R 7 generacji. Na takim typowym Haldexie, czyli większość momentu trafia na przód, w momencie kiedy pojawia się uślizg, idzie też do przodu. W standardzie jest też 7-biegowa skrzynia DSG, czyli dwusprzęgłówka. W standardzie nie ma dwukolorowego lakieru, tak jak tutaj, bo tutaj mamy czarny dach, czarne słupki przednie, tą chromowaną listwę i za to trzeba dodatkowo zapłacić 4-5 tysięcy złotych. Felgi 18-calowe są w standardzie, ale nie te. Te nazywają się jakoś z łaciny. Pretoria, o, wiedziałem, to po rzymsku, ponieważ skonstruowali je starożytni pretorianie i kosztują dodatkowo 4000 złotych. W standardzie są też 4 końcówki układu wydechowego i to nie są żadne fejki, tylko tutaj mamy puchę i tutaj mamy 4 prawilne rury, tak jak to powinno wyglądać. Co więcej, możecie tutaj sobie zamówić tytanowy wydech, jak znam Volkswagena, to pewnie made by Akrapowicz. I ten wydech będzie kosztował 18 000 złotych. Bagażnik jest o 50 litrów mniejszy niż w normalnym T-Rocu i to nas troszkę dziwi, szczerze mówiąc, ponieważ no nie jest za duży. Tu wejdą 2 walizki, to jest maks, a przyniesę jedną, a co? Albo nie będę szedł po walizkę. To jest takie nie za duże pudełko, tak wygląda. Tak nie wejdzie, bo już jest trochę za wysoko, no może na siłę. Jak tak wejdzie, to zobaczcie, ile tu jest już miejsca zajęte. Tak jak mówię, 50 litrów mniej. A tutaj, kurna, jest 100 litrów powierzchni wypchanej głównie styropianem, koszulką odblaskową, płynem i wzmacniaczem do B&O. Więc o co chodzi? Normalnie w tir... Zobaczcie, to na przykład, jest tutaj półka, która byłaby świetna do tego, żeby ją obniżyć, ale nie da się jej obniżyć, bo wtedy tu wystaje, tutaj nie wchodzi. Więc coś się dzieje. Na początku myśleliśmy, że te 50 litrów to jest kwestia tego, że tutaj jest po prostu też napęd na tą tylną oś, ale przedziwna sytuacja, naprawdę. Może ktoś z Was będzie w stanie to sensownie wytłumaczyć. Ten przycisk też jest na pewno dodatkowo płatny i on zamyka klapę bagażnika. No dobra, samochód nie jest zbyt duży, ale zobaczcie, jak wygląda. Silny Tobie otworzyłem te drzwi, gdyż ja pójdę z tamtej strony. Ten fotel z przodu pasażera jest tak ustawiony znośnie, żebym tam siedząc miał bardzo wygodnie. I teraz zobaczcie, tutaj mnóstwo miejsca na nogi, całkiem sensownie na kolana. Zobaczcie nad głową. No nie ma się do czego przyczepić. Mówimy ciągle o crossoverze segmentu C, takiego nawet B łamanego na C. Jest tutaj naprawdę zaskakująco wygodnie. Mam całkiem dobre podparcie dupci, siedzę dosyć wysoko, ale jednocześnie mam dużo miejsca nad głową. No, szok. Tutaj mam
cup holder, który jest akurat odsłonięty, ale całkiem sensownie rozwiązany, bo możecie sobie dopasować go do wielkości butelek, zależnie od tego, czy macie dużą, czy macie szeroką, czy macie mniejszą. Nawet zostanie Wam trochę miejsca na to, żeby tutaj włożyć telefon. Natomiast, tu spójrzcie, takie ładne wybrzuszenie już na tej tkanince. To niby udaje taką skórę, bo to nie jest prawdziwa skóra, ale i tak najgorsze jest to. Zrobili to z tego, co morze wyrzuciło na brzeg. Z przodu na szczęście jest z tą jakością drzwi troszeczkę lepiej, ale tylko troszeczkę, bo tutaj jest to twardy plastik, ale lepszej jakości. Tu natomiast na szczęście to jest miękkie, natomiast nadal jest to takie, no tu jest miękki, ten podłokietnik. Natomiast te wszystkie plastiki, to są poniżej tego, co potrafi Volkswagen, a wiemy, że potrafi zrobić to dobrze. Natomiast jak drzwiami się trzaśnie, to nic tam nie odpada. Przynajmniej nie posklejali tego na ślinę. Więc z bibuły, ale nie na ślinę. Jezu, jak... Jakbyście jeszcze wybrali sobie, niebieskie nadwozie, super by korespondowało. Nawet czarne i z tym niebieskim super. Nawet białe w porządku, ale pomarańczowa karoseria, czarny dach, czarne felgi i ten po prostu niebieski, no matko. Natomiast to, co mi się podoba, to jednak ta klasyczna intuicyjność Volkswagena, bo to, co nas przeraziło i kompletnie nam się nie podobało w nowej 8, to tutaj jest dokładnie takie, jakie lubimy. Przyciski do klimatyzacji fizyczne, pokrętła ustawiające temperaturę, ta temperatura rura wyświetlająca się tutaj na tych małych wyświetlaczach, intuicyjna obsługa tego. Nawet te zegary tutaj, które skrytykowaliśmy akurat w przypadku Arteona, to tu do tego samochodu fenomenalnie pasują. Jeszcze zwrócę Wam uwagę na fotele, bo niektórzy kombinują z tym, żeby te boczki pracowały, to znaczy, żeby można było je regulować. Volkswagen zrobił fotel, w który wsiadam i czuję, że jest po pierwsze wygodny, po drugie, że mega dobrze mi tutaj podpiera, ale jednocześnie się we mnie nie wpijają tak, żeby mi przeszkadzały. A troszkę sadełka tutaj się przez te parę miesięcy zimy uzbierało. Czy chcesz zamienić swoją kiepską figurę na umięśnione ciało? No dobra, to co? Chyba wio, nie? W wyposażeniu standardowym macie też 18 wersji zegarka. Ale data jest tylko jedna. Jak na smartwatchu, można sobie wszystko ustawiać. I ma też Apple CarPlaya i to bezprzewodowo, proszę, nie ma żadnego przewodu. Tutaj jest ładowarka indukcyjna i wszystko sobie przekazuje telefon bezpośrednio na mapę. A na mapie ustawiliśmy punkt docelowy wyjątkowy dzisiaj i do niego jedziemy po to, żeby odebrać samochód niespodziankę, który uświadomi Wam, jak niesamowicie szybki jest T-Roc R. Zajebisty jest, nie? O, jakie ma króciutkie, słuchajcie, przełożenie układu kierowniczego. Jeden pełen obrót teraz wyjeżdżałem, wystarczy do tego... Skręć w prawo. To wyłączymy. Wystarczy do tego jeden pełen obrót i już jest koniec. A to dobrze wróży, jeżeli chodzi o prowadzenie się, bo ten układ kierowniczy powinien mieć taki bardzo responsywny. Nie jest to wersja dopasiona na maksa. To jest taka wersja, którą realnie możecie kupić już po tych oficjalnych rabatach, które znajdziecie w cenniku za 190, 200. Następnie idź w lewo. Świetnie działa ten Apple bezprzewodowy. Poczekaj, i teraz gdzie to powinno być? Radio. Ale ma świetne audio. Ono kosztuje dosłownie tam 1000 zł z groszami. Kurna. 1000 zł z groszami. I słuchajcie, gra rewelacyjnie w ogóle, tak jak audio za kilkanaście tysięcy złotych w niektórych autach. Natomiast zawieszenie, które tutaj mamy, to niby zawieszenie adaptacyjne, ale słuchajcie, już nawet przejeżdżając przez te progi, czuć, jakie ono jest niesamowicie sztywne. Dobra, kurna, gdzie jest ten mój nieszczęsny Apple CarPlay? Rozpocznij. Natomiast zwróćcie uwagę, jak ja tutaj mam, kurde, wygodnie i komfortowo. To jest coś, za co naprawdę lubię Volkswagena, w zasadzie każdego. To jest ergonomia pracy kierowcy. Siedzę i czuję się doskonale. Mam idealną ilość miejsca na nogi. Mam idealną ilość miejsca nad głową. Mam idealnego łajzę przed sobą. I już, jak jedzie się nawet spokojnie,
to czuć, że on skubany jest taki zadziorny, że on bardzo by chciał tutaj skręcić, bardzo by chciał szybciej wejść w zakręt. Ma krótki rozstaw osi, jest stosunkowo wysoki, co prawda, ale właśnie ten krótki rozstaw osi w porównaniu z tą niewielką masą, niewielką wagą, no może naprawdę dawać całkiem fajne wrażenia. Nie jest to wersja Mild Hybrid, więc nie ma żadnej dodatkowej elektryki, nie wyłącza się silnik, jak jedziecie na autostradzie i zdejmiecie nogę z pedału gazu. Wyłącza się, ale to dzięki systemowi start i stop, tylko i wyłącznie na postoju. I zobaczcie, auto przede mną ruszyło, a on już sobie uruchomił sam start i stop, bo radar wyczuł, że auto przede mną ruszyło. I to jest super, bo większość tych systemów działa w ten sposób, że dopiero jak zdejmiecie nogę z pedału gazu, to włącza się silnik, jest po prostu opóźnienie. Tu jest to dużo przyjemniejsze i łagodniejsze i przez to, że nie ma tutaj też tego klasycznego start-stopu, to ruszenie jest płynne. Kurna, ale jak to auto się... Jak tu trzęsie się wszystko. Matko. Nie wiem, z czego biorą się te oszczędności, tak jak w tych boczkach, szczególnie w tylnych drzwiach, czy tak jak to, bo przecież no do diaska Volkswageny i tak już nie należą do najtańszych samochodów, Skręć w prawo. czyli tych tak zwanych samochodów dla ludu. To już jest gdzieś tam wstęp do tej klasy premium, przynajmniej sam Volkswagen lubi tak o sobie mówić. A takie oszczędności w tym wykonaniu tylko niestety psują ten jego wizerunek. Tu na szczęście wszystko jest porządnie zmontowane. No mówię, to są takie kurna drobnostki, ale są. Uwaga, silny zakręt będzie. Ależ on ma zawias sportowo ustawiony. No coś niesamowitego. Mimo że jedziemy w trybie komfortowym, bo on ma tutaj kilka tych trybów. O, tutaj jest sobie można ustawiać. Mamy taki tryb Individual, a teraz sobie weźmiemy komfort. I to jest tryb komfortowy, w którym to zawieszenie niby działa najbardziej komfortowo. Ja pierniczę, jak on skręca. I czuć te nierówności na tej drodze. Nie jest tak, nie wiem, tak mega sztywno, że jak w typowym sportowym samochodzie, jak nie wiem, w Mercedesie AMG GTR albo w mojej Suprze po przeróbce tego zawieszenia. Natomiast generalnie czuć, że on ma taką typową hot hatchową sztywność, że to wszystko tutaj jest tak ze sobą poskręcane, że ten krótki rozstaw osi, każdy z tych elementów zrobione zostały tak, żeby on się świetnie składał w zakrętach i żeby świetnie trzymał się drogi. Natomiast nie traktuje człowieka brutalnie przy jeździe taką gorszą drogą. To nie. Użyłbym bardziej określenia, że jest jędrny. O, dobra, próg zwalniający. I co? No i na progach. I na progach czuć, że ten zawias jest tam naprawdę... No dobra, tu się zaczyna równiejsza droga i na równiejszej drodze w takim razie wrzućmy mode i ten mode to niech będzie race. O, inaczej już załączył się wydech, inaczej brzmi, już słychać teraz. Nie czuć wielkiej różnicy. Ten aktywny zawias to zbędny wydatek, coś mnie się tak wydaje. Ależ pięknie reaguje na... Kurna, jaki to jest wariat! Przez to, że nie mamy tutaj też tego mild hybrida, to ta skrzynia zupełnie inaczej działa niż w tych nowych autach z tą 48V instalacją. Nie wrzuca się żaden tryb żeglowania, automatyczna przepustnica szybciutko się otwiera w momencie, kiedy kładziecie nogę na pedale gazu. Jaki to jest szatan! Ożeż ty w mordę! W ogóle nie czuć tutaj działania tego Haldexa. On tak płynnie, pięknie sobie przenosi między przodem i tyłem ten moment obrotowy, że samochód rewelacyjnie jedzie. Nie ma żadnej podsterowności, żadnej nadsterowności. Dopiero jak w zakręcie lekko odejmiecie nogę z pedału gazu, to się zachowuje troszkę jak przednionapędówka, jak typowa ośka. Czyli lekko potrafi bujnąć tyłeczkiem, ale jest to bardzo przyjemne. I powiem Wam, że o ile jeździłem Golfem R, i nie wzbudził we mnie jakiegoś wielkiego entuzjazmu, bo jest bardzo grzeczny, jest bardzo szybki, ale też bardzo grzeczny. Nie ma w nim wariactwa takiego jak na przykład w Golfie GTI Club Sporcie, którego wolałem od R-ki właśnie z tego względu. Natomiast ten jest małym nygusem. Wsiadacie w niego, słuchajcie, parę zakrętów i normalnie chce Wam się jeździć, chce Wam się skręcać.
Jak on zmienia te biegi pięknie. No, żadnej chwili nawet zastanowienia. Ta dwusprzęgłówka tutaj działa genialnie. A w dodatku nie jest wcale głośny, bo często z hot hatchami jest tak, że Was po prostu męczy w nich hałas i ta twardość zawieszenia. A ten, przynajmniej teraz wjedziemy na ekspresówkę, to będziemy mieli bardziej wiarygodne odczucia, ale nawet tu nie mam... No jest super po prostu. Lekko chyba nawet sobie tam popapiki z wydechu robi. Ale także prawie są niesłyszalne. Ten czterocylindrowy silnik, nie wiem, czy też jest tutaj wzmacniany jakimiś głośniczkami i tak dalej, ale w sportowym ustawieniu naprawdę przyjemnie brzmi. Nawet jak te 6,5 tysiąca obrotów uzyskujecie, to jest to najzwyczajniej w świecie przyjemne dla ucha. Natomiast zaznaczam, nie wiem, czy to jest dźwięk głośnika, czy to jest dźwięk tej jednostki w połączeniu z tym wydechem. To jak ten tytanowy musi tam działać za 18 koła. I patrzcie. No mały wariatuncio. Jakbym takiego crossovera kupił sobie z żoną na spółę, to byłbym naprawdę bardzo zadowolony, jeżeli chodzi o przyjemność z jazdy. Ale przecież nie samymi emocjami człowiek żyje i na przykład moją albo Waszą żonę może interesować to, ile ten samochód będzie jej palił. Jak sobie pojedzie na przykład do takiej Warszawy z Grodziska ekspresówką, więc my sobie włączymy tryb Eko, bo też ma taki tryb Eko, więc spróbujemy 135, teraz stała prędkość i taką sobie pojedziemy. Fajnie jest wyciszony. Przy 140 słychać szumy gdzieś tutaj tylko w tych okolicach i gdzieś tutaj. Lekko silniczek, ale naprawdę tylko lekko. Bardziej nawet powiedziałbym, że to jest ten wydech sportowy z tyłu, a nie silnik sam w sobie. Jest po prostu komfortowo, natomiast nawet na równej nawierzchni, tak, czuć troszkę tę sztywność nadwozia. Nie to, że on skacze jak piłeczka ping-pongowa z miejsca na A na miejsce B i tak się poruszacie do celu, natomiast czuć, że ta sztywność tutaj jest duża i tego zawieszenia, i tego nadwozia. No ale w końcu mamy do czynienia z hot hatchem. Chcę zobaczyć jeszcze, czy ta skrzynia w tym trybie Eko ma tryb żeglowania, bo sobie teraz wrzuciła na 800, ale nie ma mild hybrid, więc nie wyłączyła silnika benzynowego. Kładę nogę na pedale gazu i tak, jest wyczuwalna ta zwłoka, zanim on zapnie bieg i przekaże ten moment i tę moc na koła. Natomiast ciekaw jestem, jak to będzie, jak sobie wejdziemy w tryb na przykład komfort. Uwaga, i zdejmujemy nogę z pedału gazu i widzicie, i w komforcie już nie zrzuca obrotów, czyli nie wchodzi w tryb żeglowania. Bardzo ładnie zmienia biegi natomiast, bardzo. Te redukcje tutaj są płynne, nie ma żadnych szarpnięć. No ta siedmiobiegówka tutaj działa świetnie z tym silnikiem. Spalanie 130-140 jedziemy, to jest 9,4 litra. Myślę, że w normalnej i myślę, że musicie tak przyjąć. Sam producent mówi, że średnia to jest 8,9, czyli 9 litrów. Myślę, że jak będziecie jeździli brutalniej, agresywniej, to wejdziecie na poziomy nawet 12-13 litrów, ale nadal są to akceptowalne wartości jak na samochód, który ma 300 koni. Natomiast no umówmy się, nie jest to 1.4 TSI czy tam 1.5 TSI, a tym bardziej nie 2.0 TDI, żebyście jeździli tutaj o kropelce. Liczy się ten współczynnik radości z jazdy do tego, ile to auto pali, i ten współczynnik moim zdaniem jest całkiem niezły, bo jest po prostu małym dzikusem, jest takim najgorszym uczniem w klasie, tak bym powiedział. Najgorszym w dobrym słowa tego znaczeniu, bo łobuzem. Ale i tak jest takim sympatycznym łajdakiem, że i tak lubią go i wszyscy nauczyciele, i wszystkie koleżanki i koledzy. A koleżanki w szczególności. No dobra, trochę pomarudzimy. Jak patrzę na tą czerwoną maskę i tutaj na to niebieskie wykończenie, to bierze mnie na mydłości. Weźcie, wywalcie tam w Volkswagenie tego, kto skonfigurował to wnętrze. Co więcej, żeby było jeszcze gorzej, to tutaj macie niebieskie wstawki, tu macie niebieskie wstawki, a z tyłu drzwi są prawdopodobnie z zupełnie innego modelu, bo silny jak siedzi z tyłu, to już ma czarne wstawki w tych drzwiach, więc prawdopodobnie w Słomczynie je kupiono z jakiegoś innego T-Rocka i tam wrzucono. Po prostu mam wrażenie, że Volkswagen postanowił sobie zaoszczędzić 3,50 € na pierdołach, na niepomalowaniu maski od środka, na wstawieniu innych boczków z przodu, innych z tyłu, na zrobieniu innego wykończenia tu w tych przednich drzwiach, na zrobieniu dużo tandetniejszego w tylnych drzwiach, na montażu nawigacji i na paru innych elementach.
Tak to byłby pod względem jakości naprawdę świetny wóz. Po co, ja się pytam, po co? Naprawdę, już zrobilibyście tę cenę wtedy nie na poziomie 170 000, ale 172 000, bo dokładnie tyle by Was kosztowało zrobienie tego wszystkiego porządniej. 9 litrów, takie stabilne spalanie, dobra. Jedziemy. Ależ on się zbiera nawet przy wyższych prędkościach. No jakże on się zbiera i robi to z takim kurna charakterem. Nawet jak jest w tym trybie eko, nie robi tego, że to oj, dobra, już pojadę. Nie, jeb, od razu redukcja biegu, jeb, od razu obroty, jeb, idzie do końca. No dobra, to teraz jeszcze sprawdzimy w takim razie te 4,9 sekundy do setki. A sprawdzimy to z Porsche 911. Oto Porsche 911 Carrera 4S z 2008 roku. Ma 355 koni mechanicznych, a przynajmniej tyle miała te 13 lat temu. Oraz 5 sekund do setki ze skrzynią Tiptronic, którą tutaj mamy. Mamy więc paradoksalnie bardzo porównywalne auta, nawet pod względem wartości. Tutaj 300 koni, tu 355. Napęd na 4 koła, napęd na 4 koła, automat. Tu jedynie nie ma procedury startu. I teraz pytanie, czy te 12 lat różnicy sprawiło, że crossover, miejskie auto będzie w stanie dotrzymać tempa temu? O, i Purchla tutaj mam nadzieję, że go spowolni. Natomiast on dostaje fory, bo nie wiezie silnego na pokładzie. Chodź silny. 3, 2, 1, start! 3, 4, start. 3, 4, start. O, teraz odjeżdża, zobaczcie, ale kurde, jakie to są minimalne różnice. Siedzę mu cały czas na tyłku, to jest niesamowite. Gdybym wystartował z procedurą startu, czyli tutaj to łupnięcie z procedury startu jest niesamowite, ono by bum, jak startuje, jak za pierwszym razem pojechaliśmy, to ja bym jeszcze raz spróbował z procedurą startu tym razem u mnie. 3, 4, Nie, poczekaj. 3, 4, start. 3, 4, start. Widzieliście już, jak się lepiej odepchnął? Teraz idealnie wystartowaliśmy. Bye, bye! Crossover! Sportowy! Volkswagen pokonał Porsche. Mój drogi, kupiłeś sobie 12-letniego rzęcha z przebiegiem ponad 100 000 kilometrów z purchlem na masce i objeżdża cię miejski crossover. Gratulujemy, nasz drogi producencie, świetnego zakupu. Reasumując, Volkswagen zbudował małe Porsche. Samochód, który cieszy, który wyzwala banana na twarzy. Samochód, który jest urwisem i samochód, który bardzo, bardzo chciałbym mieć na swoim podjeździe, pomimo tego, że ma też swoje wady i nie wpienia to podejście Volkswagena do takich rzeczy. Wpienia mnie niemiłosiernie.